Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 28 odcinku AmigaBezŚciemy. No i standardowo, jak to zawsze u nas, moja prawica Rafał Chyła oraz mój przyjaciel. Remigiusz, Remix Kolasa. Jedziemy! Zanim zaprezentujemy nasze filmy do odcinka specjalnego, to chcielibyśmy omówić kilka spraw organizacyjnych. Przede wszystkim zbliżają się wakacje. No i prawda jest taka, że zarówno Remik, jak i ja będziemy gdzieś tam wyjeżdżać, a trudno sobie wyobrazić gdzieś tam montowanie materiału na YouTube'a z plaży, więc nie będzie na pewno z naszej strony czegoś takiego jak przerwa wakacyjna, niczym, nie wiem, w serialach nadawanych w telewizji. Informujemy, że prawdopodobnie częstotliwość nadawania naszych audycji może spaść przez te 2 miesiące, ale od września ruszamy z pełną parą. Zresztą będziemy prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, na imprezie w Brzegu 13-15 września, więc jeśli chcecie z nami się spotkać twarzą w twarz, porozmawiać o naszej audycji, zgłosić jakieś sugestie, to zapraszamy serdecznie do Brzegu. No i jeszcze ode mnie ostatnia taka sprawa organizacyjna. Oczywiście czytamy komentarze, bierzemy sobie wasze sugestie do serca i wiemy, że w jednym z komentarzy naszego stałego fana pojawiło się coś takiego, że ostatnio trochę za dużo robimy materiałów o grach i tu z góry bijemy się w pierś. Też będzie o grach, ale następne naprawdę mamy w planach materiały sprzętowe. Być może jeszcze w czerwcu będzie materiał sprzętowy z gościem specjalnym, ale tradycyjnie nie zdradzamy co, jak i z kim, dopóki nie nagramy. I to tyle ode mnie, a teraz przekazuję głos tobie. Ja tylko uzupełnię, w zasadzie powiedziałeś wszystko, co ja bym chciał powiedzieć, ale rzeczywiście ten okres wakacyjny będzie u nas w sensie prywatnym, rodzinnym dość bardzo gorący, bo ja lecę do Tunezji, kolega do Turcji, więc trudno będzie stamtąd cokolwiek robić. No więc wybaczcie, że rzeczywiście stracimy troszeczkę tej naszej pary i tego naszego zaangażowania, co nie oznacza, że właśnie we wrześniu wrócimy ze wzmocnioną siłą. Jak to mówił z Alternatywy 4, to jest sprężyna. Schodzimy w dół, żeby się wybić. Tak jest, ale oczywiście coś tam na pewno w lipcu i w sierpniu wam mimo wszystko dostarczymy. Tak, bo tam gdzieś spokojnie. Może nie będą to te 3 odcinki na miesiąc, takie jak zwyczajowo to robiliśmy, ale 1-2 odcineczki na pewno jakieś wrzucimy, także spokojnie jesteśmy na łączach, czuwamy nad kanałem. No i co? Ale ja też zauważyłem, ale czekaj, jeszcze dodam coś, bo jeden też z naszych oglądaczy tutaj na fejsie mnie przeatakował, że zauważył, że zwolniliśmy trochę z tym naszym tempem i się pyta, czy wszystko okej, chłopacy, zdrowi, wszystko okej. I mówię, że spoko, że tak, po prostu taki okres, bo rzeczywiście i ta majówka, i to, i tamto, to wszystko gdzieś się przeplatało. Ja myślę, że we wrześniu wrócimy z takim impetem. Przechodzimy do materiału twojego, który jest świeżutki niczym ciepłe bułeczki. On jest świeżutki niczym ciepłe bułeczki, ale powstał też w mega mękach braku czasu, więc za jakieś tam małe potknięcia wybaczcie. A teraz zapraszamy na film Remika. Zapraszamy. Kochani, wróciłem z lat 90. i wow, odkryłem, że ominęło mnie coś fajnego. Ghosts
and goblins. No. Dobra. Nie wiem jak wy, ja tam wracam i zapraszam na film. No oczywiście, jak wszyscy wiemy, porty arcade'ówek na naszą kochaną Amigę w latach 90. były naprawdę mega kiepskie. Ale w tym odcinku udowodnię, że nie zawsze tak było. Chociaż niestety w latach 90. sam nie mogłem się o tym przekonać. Wydaje mi się, że to jest rok 91 i zagrywam się w niesamowitą grę wówczas pod tytułem Ghosts and Goblins na C64. Pamiętam, jak z bratem żeśmy w to pykali, naprawdę świetna gierka, bardzo nas wciągała, wow, bardzo ciepło ją wspominam. I nagle w naszej ukochanej pile pojawia się automat z grą arcade i patrzę, Ghosts and Goblins, wow. Nie no, już widziałem tą przewagę arcade'ów nad moim C64. Ale jak pojawił się automat, byłem już posiadaczem Amigi 500+. I mówię, kurczę, na Ami pewnie ta gra będzie 1:1, a nawet może lepiej. No i nagle dostałem coś takiego, co nazywało się Ghost and Ghost. Okej, gra była lepsza niż C64, ale to wciąż daleko od automatów. Masakra. Zupełnie niepłynny scrolling. No i byłem cały czas przekonany, że Amiga nigdy nie miała dobrego portu tej gry, jak zresztą wielu arcade'ówek. Aż nagle, przygotowując się do tego materiału, odkryłem, co mi ominęło w latach 90. O, ja miałem Ghosts and Ghost. Oj, pomijmy to. Ale okazało się, że w 1990 Elite wydało Ghosts and Goblins. Wow! Arcade perfect. Nawet bym powiedział, kochani, że to przewyższa oryginał. No, zobaczmy. Muzyka świetna, kolory mega. Kolizja postaci idealna. Reakcja na joystick super. Nawet mamy animację postaci. Wszystko zachowane zgodnie z oryginałem. Wow. Czemu ja nie doświadczyłem tego w latach 90. No i porównajmy. Oprócz troszkę niższej rozdzielczości, moim zdaniem jednak amigowy port wygrywa nad arcade, ale to jest moje subiektywne zdanie. Ok. W międzyczasie oczywiście pojawiła się wersja na SNES-a, która też była piękną wersją tej gry. Też przewyższającą arcade w mojej prywatnej opinii. Nie omieszka mnie wspomnieć o najnowszej odsłonie na współczesne konsole, ale to tylko w ramach takiego uzupełnienia. Czas mijał. Lata leciały.
Ja naprawdę nie wiedziałem o tym takim idealnym porcie z Amigi w tamtych latach. I nagle, dzisiaj, w obecnych czasach, odpalam folder i zobaczcie to. Terrible Night. Wow, odpaliłem to na swoim prototypie, tutaj muzyka troszeczkę szarpie, ale no niestety chyba to jest błąd emulacji FPGA. I zobaczcie, jakiego mamy dzisiaj Ghosts and Goblins. Oczywiście jest to wersja demo, zaraz zobaczycie, jakie tu są niedociągnięcia, ale jakie są dociągnięcia. Gierka wygląda fenomenalnie, jest mega płynna, wykorzystuje kości AGA. Tutaj specjalnie wskoczyłem na górę, żeby było widać, że to nie jest tylko tło. No i tu już pierwszy defekt tego dema się pokazał, bo kolizja postaci nie została tutaj jeszcze zaimplementowana przez autora. Ale gierka na pewno będzie rozwijana. No, dla mnie wygląda naprawdę fenomenalnie. Widać taki pixel art perfect. No niestety to demo zaraz się tu skończy, że tak powiem. Dojdziemy do ściany. Ok, ale no sam design gry świetny. Oczywiście autor wykorzystał game creatora, który jest za darmo na Aminecie. Ale obiecuję, że gierka będzie rozwijana. Więc czekam na dalsze efekty. No naprawdę według mnie super to wygląda. Zostawiam Was jeszcze na chwilę z Terrible Night. Informacje do tego materiału zostały zaczerpnięte z kanału Retro Recipes. Nintendo Presents. Kurczę, co Nintendo robi na naszym kanale? Już tłumaczę. Była taka piękna gra na Nintendo pod tytułem The Legend of Zelda. A my, amigowcy, mieliśmy dostać coś zdecydowanie lepszego. Witchwood. Świetna gra RPG, która miała pierwotnie wyjść na Amigę. 2 lata developingu, w końcu zmarło. Później miało się pojawić i na PlayStation, na Sega Saturn, nawet na Jaguara były plany. Niestety, nic z tego nie wyszło. Ale proszę sobie wyobrazić, że autor kanału, z którego czerpię wiedzę, zdobył oryginalne dyski z Amigi 4000 i odzyskał dane i odtworzył mniej więcej to, co moglibyśmy zobaczyć na naszych Amigach. Pełen szacun i wielkie wow dla niego. Zapraszam na film o grze, która nigdy nie powstała. Witchwood. Witchwood. Tu widzimy oczywiście odzyskany dysk. Oczywiście autor tego kanału mega ratował te dane i uzupełniał je o swoje, ale efekt no jest piorunujący. Ale jaki czad w ogóle dopaść dysk Team 17.
i oglądać sobie te foldery i przeglądać to wszystko. Wow, to super. Read error. Oczywiście autor kanału będzie walczył jak lew, żeby cokolwiek odzyskać i uzupełnić też o brakujące dane. Tu widzimy intro, które dzięki autorowi tego kanału będzie odtworzone. Ten program oczywiście wszyscy znamy. No grubo. Cała procedura odtworzenia wszystkiego i kontaktu z twórcą. Zdecydowanie odsyłam do źródeł, bo materiał mega ciekawy, jak dzisiaj go w takim ekstra mega skrócie przedstawiam, ale no jest to i intrygujące i ciekawe. No i uwaga, kochani, przed Wami. Oryginalne intro w wersji na AGA. Witchwood. I w tym momencie wersja na RTG, PowerPC. No i oczywiście sam gameplay. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że to jest wersja wczesna alfa. No ale to mogło być coś z tego fajnego, więc 2 lata pewnie dość ciężkiej pracy poszło do kosza. Jak pewnie wiele produkcji, no ale no tak to często bywa.
Dlaczego więc ta gra została tak naprawdę anulowana? Według tak zwanej Debbie Bestwick nic absolutnie nie liczyło się poza Wormsami. Wszyscy myśleliśmy, że jesteśmy gwiazdami i zamienimy wszystko w złoto. Ale realia były inne. Ale rzeczywistość była taka, że zmarnowaliśmy kupę pieniędzy na gry, które nigdy nie powstały. A współzałożyciel Martin Brown to była bardzo obiecująca gra RPG fantasy, która ciągnęła się i ciągnęła. I zanim stało się jasne, że zespół nigdy jej nie ukończy, i on sam również stwierdził, ucierpiało to, ponieważ Worm skupiało całą uwagę. Witchwood. Okej, no jak zwykle ciekawy film i chyba twój ulubiony temat, czyli remake'i gier arcade'owych, tutaj na pierwszy ogień posłałeś. No faktycznie ta ostatnia odsłona, którą pokazywałeś, no to jest naprawdę mega, przewyższa faktycznie wersję sprzed lat z automatów, no aczkolwiek mam mieszane uczucia, czy jest lepsza, tak jak powiedziałeś, od wersji dla SNES-a, bo mi się wydaje, że tamte kolory były żywsze. No, bo tam to nie był też jakby port 1:1, tą grę rozbudowali, więc tak, pewnie jest lepsza, nie? Ale to taka ciekawostka była. Natomiast no, ja nie byłem jakimś wielkim fanem Ghost and Goblins, oczywiście pogrywałem, u nas na automatach tego nie było, ja bardziej pogrywałem w to później na emulatorze MAME, ale ten drugi twój temat, no to jest już mega... Ale to za chwilę do niego przejdziemy. Okej, to tylko, że ja chciałem jeszcze coś o tych Ghost and Goblins, bo tutaj muszę się przyznać, bo ta nowa wersja, o której ty teraz przed chwilą mówiłeś, to ja ją odkryłem całkiem niedawno i mówię wow, i kurczę, ja pamiętam, że właśnie na ten brak dobrego portu Ghost and Goblins cierpiałem jako amigowiec i dopiero robiąc ten materiał zrozumiałem, że był dobry port, tylko że ja go nie miałem. Bo ten port późniejszy, który wyszedł w 90 roku, ja ogrywałem ten z 89, a u nas piraci najwyraźniej nie mieli do niego dostępu, do tego wydanego przez Elite. No i ja ciągle, wiesz, sobie plułem w brodę przez te wszystkie lata, nie? Że kurczę, czemu nie mieliśmy dobrego portu Ghost and Goblins, a okazało się, że był. I według mnie, nawet dzisiaj go ogrywając, porównując go z MAME'em, okej, w MAME'ie widzę wyższą rozdzielczość, ale generalnie on nic nie zgubił. Ta muzyka jest nawet lepsza, kolory są ciekawsze. No nie wiem, mi się bardziej jednak amigowa wersja podoba, ale niestety nigdy nie zaznałem tego jako amigowiec w tamtych latach, czego bardzo żałuję, bo gdybym dostał dyskietkę z wersją Elite, wow, super byłoby, nie? Chociaż, jak sam przyznajesz w filmie, zaznałeś tego jako komodorowiec, chociaż to już nie była ta kolorystyka, ale mechanika typu tam niszczenie truposzy i tak dalej, to była zbliżona. Ja byłem strasznie zawiedziony, że na Commodore to wszystko jakby, mimo tej braku kolorystyki i tak dalej, to działało, a dostałem tą wersję z 89 typu Ghost and Ghost, tak to chyba się nazywało. I kurczę, no to ta wersja na Ami naprawdę była kaleka, nie? I kurczę, i wiesz, jak teraz robiłem ten research, nagle się okazało, że jednak była dobra wersja, która była po prostu lepsza nawet na Ami, nie? Że no szkoda, że mnie to ominęło w dzieciństwie. Super, dobra, teraz przejdźmy do drugiej części mojego materiału, czyli Witchwood. No dobra, no tutaj to faktycznie gry kompletnie nie znałem. Słyszałem gdzieś tam, czytałem na forach o tym właśnie gościu, który gdzieś tam dostał ten dysk i go ratował, ale to tak mówię, to tak po łebkach znam temat, nie wiedziałem, co on tam ogólnie odnalazł, ale nie wiem teraz dokładnie, czy ja zrozumiałem, że te intra, które ty tam pokazywałeś, to on jakby z tego dysku wyrypał, czy on na podstawie szczątków odtworzył je jakby od zera? I jedno i drugie, bo troszeczkę odzyskał,
a resztę uzupełnił. Dlatego tam jest ten taki fragment pokazany, jak on to drzewo próbuje sobie powycinać, dosztukować i tak dalej, czyli te pliki, które były oficjalnie uszkodzone, ale on też się skontaktował z gościem, dlatego też odsyłam do tego kanału, jak ktoś jest zainteresowany tematem. I skontaktował się z twórcą tej gry i też zadawał mu konkretne pytania, nie? Jak to drzewo miało wyglądać i tak dalej, i on mu tam mniej więcej to zobrazował i on to odtworzył i w Lightwave 3D no, wyrenderował tą całą cutscenkę, nie? Aha. Więc tutaj widzimy, co mogłoby być, gdyby, nie? No, wydaje się, że gra byłaby świetna. Nie wiem, czy jedna nie z lepszych. Bo ja w ogóle też dlaczego się zainteresowałem tym tematem, bo ja dostałem kiedyś płytkę Amiga Action z tej gazety i tam był dokładnie ten zrzut jakby z VHS-u w formie oczywiście wideo. Nie mogę sobie pograć, tylko mogę sobie to obejrzeć. I to jest to, co pokazuję też na tych moich przebitkach, czyli ten VHS z brytyjskiego kanału. I pamiętam, że byłem zafascynowany, że wreszcie gra z otwartym światem na Amidze, wow, nie? I to nigdy jakby się nie ukazało. I teraz po latach, jak wbiłem na kanał ten, z którego czerpałem wiedzę, mówię, o kurczę, ale w ogóle jaka ciekawostka. Gość miał dostęp do dysków z Amigi 4000 Team 17. No kurczę, samo ich posiadanie to już jest jak święty gral, nie? Tak, ale ja w międzyczasie, jak ty tu opowiadałeś, to sobie poszukałem taką gierkę Space Legacy od Team 17. Nie kojarzę. I to było też takie Zeldo-podobne. I właśnie zastanawiam się, bo no ty tam zapewne słusznie to spuentowałeś, że no ta gra po prostu umarła i nic z niej nie wyszło, zwłaszcza, że tam cytowałeś wypowiedzi. Ale ja właśnie oglądając ten twój materiał stwierdziłem, czy czasami jednak co nieco nie zaczerpnięto do tej gry Space Legacy i czy nie jakby nie wykorzystano jednak tego pomysłu, być może w bardziej okrojonej formie, ale to był też taka Zeldo-podobna gra na Amigę 1200, wydana w 1996 roku. Ja też w to nie grałem, bo ja grałem w konkurencyjny. Wiem, że wyszły dwa podobne tytuły, a ten drugi był z innej stajni, ja grałem w ten drugi. No, ci powiem. No. Wydane przez Tak, Team 17 i ci powiem, że tak. nie wygląda to tak imponująco jak to, co ty pokazywałeś. Nie ma takiego otwartego świata pewnie i tak dalej. Ale idea gra, czas, ta sama firma, wszystko się zgadza, nie? Oj, tu mnie zaskoczyłeś. Rzeczywiście, to by pasowało, no. No tak, no bo wiesz, no jak coś tam porobili, więc być może ktoś tam bardziej trzeźwy w ekipie stwierdził, zróbmy chociaż z tego coś. Tak. Może ten projekt jest za duży, ale zróbmy coś na paru dyskietkach. Tak, coś prostszego. Tak, żeby jakoś tam odzyskać kasę, nie? Ale tu mnie zaskoczyłeś i kurczę, aż się tą grą zainteresuję po naszym nagraniu. No to dobrze. To co? Chyba zaprezentujemy teraz mój film. Czy chcesz jeszcze coś dodać? Tak jest. Okej, jedziemy. Hej. Jedziemy, kochani, z filmem mojego przyjaciela. Zapraszamy.
poprzednim odcinku przedstawiłem kilka produkcji, jakie udało mi się zrobić w programie Hollywood, więc kontynuuję temat w tym odcinku również. Jak pamiętacie, przednia część kończyła się na przedstawieniu Music Disca Jerzmieja. On też udzielał się nie tylko jako właśnie muzyk, ale też między innymi podjął się zadania stworzenia gry tekstowej, można powiedzieć swego rodzaju gry paragrafowej. Jego wolą było, żeby ta gra ukazała się na jak największą liczbę platform, także grą In Nihilium Reverteris, co z polskiego znaczy w nicość powrócisz, mogą się cieszyć użytkownicy takich komputerów jak Atari ST, ZX Spectrum, Atari XLXE, Apple II, a nawet ZX81, także Raspberry Pi. No i do tego grona trochę egzotycznych platform załapała się też Amiga One, czyli Amiga S4, gdyż na prośbę Jerzmieja wykonałem taki port w programie Hollywood. No to, co odróżnia tą wersję od wcześniejszych moich gdzieś tam hollywoodzkich produkcji, to nie tylko fakt, że znowu tutaj o profesjonalną muzykę zadbał Jerzmiej, ale też Jerzmiej zadbał o załatwienie profesjonalnego grafika. Także oprawa była tutaj pierwsza klasa. Sam zresztą utwór muzyczny Jerzmieja to był plik MP3, który zajmował chyba 120 MB, a całe archiwum z grą 130 MB. Grafika, w zasadzie ta sama grafika, którą użyto, jak widzieliście wcześniej, na przebitkach z wersji dla Atari ST, ale oczywiście we współczesnej rozdzielczości dostosowana do współczesnych monitorów, czyli Full HD. No ale oczywiście technicznie zrobienie takiej tekstówki nie jest żadnym wyzwaniem pod Hollywoodem i myślę, że nawet początkujący użytkownik tego programu dałby sobie radę. Na pewno tutaj mniej wysiłków to włożyłem niż na przykład przytaczane w poprzedniej części gry o jajkach czy o Gryndo, to już w ogóle nie ma porównania. I to tyle chyba na ten temat. Kolejna produkcja jest wyjątkowo prosta, czyli kamień, papier, nożyczek. Chyba najprostsza gra, jaka może być. Chociaż wbrew temu, że ona jest prosta, są proste zasady, nudna i do odpalenia w zasadzie na jeden raz, to technicznie nie jest to gra aż tak prosta do zrobienia jak na przykład Nihilium Reverteris. Ja ją wykonałem dlatego, żeby zrobić tutorial i właśnie pokazać, jak zrobić grę w Hollywood Designerze. I 3 części tego tutorialu, to trwa razem gdzieś 1,5 godziny, są na moim prywatnym kanale dostępne i gdzieś tu umieszczę w opisie, jeśli ktoś chciałby się zapoznać z tym. Nie były to popularne filmy, ale też sam Hollywood Designer nie jest programem tanim i nie jest też programem popularnym. To też nie dziwię się, że jeśli ktoś nie ma tego programu, to nie chce oglądać poradników. Tutaj gra się opiera na mechanizmie, powiedzmy, pętli. Była już stworzona w nowszej wersji Hollywood, który gdzieś tam dorobił się pewnych nowych możliwości, gdzie te pętle można wykorzystywać odpowiednio. Ja to wszystko dokładnie tłumaczę, więc nie będę tutaj powtarzał tego. Jak mówię, chętnych zapoznania się ze szczegółowym poradnikiem zapraszam do opisu filmu. A teraz przechodzę już do ostatniej pozycji, którą chcę zaprezentować. Tutaj z kolei inspiracją był projekt Adama Mierzwy. Założył sobie rozruszanie środowiska hollywoodzkiego w Polsce, inicjując akcję napisania książki czy podręcznika do programu Hollywood, bo sam program Hollywood, mówię tu o programie podstawowym bez tej nakładki Designer, to ma dokumentację chyba na 1200 stron, więc to jest potężne tomisko.
sama objętość podręcznika i fakt, że no, on też nie jest w języku polskim, jest pisany niekiedy językiem technicznym, no może początkującego użytkownika czy początkującego programistę odstraszyć. Tu nie ma chyba porównania z czasami, gdy mieliśmy lat naście, gdy dostawaliśmy swoje pierwsze Amigi, wszystko chłonęliśmy, chcieliśmy się uczyć, mieliśmy kupę czasu, nie mieliśmy własnych rodzin, pracy i tak dalej. Jednak człowiek po 40, jeśli, jak mówi stare przysłowie, czym skorupka za młodu nie nasiąknie, tym trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś będzie się na starość uczył tych języków programowania. Ale oczywiście no, być może jakieś wyjątki mogły się zdarzyć. No, efekt był właśnie taki, że niestety nowych programów po wydaniu tej książki w Hollywood polskich nie było. Ale efektem ubocznym było to, że ja po przejrzeniu trochę tej instrukcji i stwierdzeniu, że jednak tam 95% tego, co tam jest napisane, mogę wykonać po prostu nie programując, tylko właśnie z pomocą nakładki designer. Stwierdziłem, że a może jeszcze coś zrobię, chociaż już od paru lat w zasadzie gier nie tworzyłem, bo no, hitów z tego nie będzie, Lambo z tego nie będzie, jak mawiał Kalosz, więc no, robić tam takie drobiazgi jest w pewnym sensie sztuką dla sztuki. Tak jak robić obsługę stacji dyskietek w 2024 roku. Nie zawsze człowiek dla sztuki chce poświęcać kupę czasu. Ale jakoś ta książka właśnie mnie zmobilizowała, więc jeśli był jej jakiś efekt, to był to efekt mój i postanowiłem zrobić grę polegającą na odkrywaniu i dobieraniu par. Też grę, którą od zawsze chciałem zrobić wcześniej i jakoś nie było ku temu możliwości czy okazji. Grę nazwałem Chwiloka, no, gdyż zdawałem sobie sprawę, że jest to raczej gra na chwilę niż tam na długie wieczory. Ogólnie jestem zadowolony z tej gry, gdyż no, tutaj dla mnie, lamera, który nie umie programować, największym wyzwaniem było zrobienie losowości, żeby te kafelki, te miniaturki się w miarę losowo rozmieszczały na planszy. Ja mniej więcej w teorii wiem, jak to powinno wyglądać zgodnie z zasadami sztuki, ale co innego wiedzieć, a co innego wykonać, ale mimo wszystko gdzieś tam zastosowałem jakieś moje zapewne lamerskie z punktu widzenia profesjonalnego programisty algorytmy, które jednak dość dużą losowość tu dają. Gry nigdzie nie publikowałem, nie jest dostępna na OS 4D, być może gdzieś tam w formie załącznika jest dostępna na forum amiga1.pl. No bo też miałem co do tej gry potem już jakieś plany, gdzieś tam był feedback od ludzi, że może warto by zrobić wersję na dwóch. Chciałem robić wersję więc na dwóch, chciałem robić jakieś tu poziomy trudności. Plany i założenia były duże, no ale jak zawsze naprzeciwko nim staje wolny czas. No a teraz, gdy prowadzę z Remikiem tutaj kanał AmigaBezЩиemy, to już tego czasu nie ma kompletnie, więc projekt został odłożony na bok. W tym momencie kończę przedstawianie tutaj moich wypocin i jeszcze na koniec w ramach pokazania, co naprawdę można zrobić w programie Hollywood, jeśli się ma możliwości i umiejętności, pokażę kilka przykładów twórczości ludzi ze świata.
No tak, tu muszę przyznać, że rzeczywiście film już wdrożyliśmy w pierwszej części i ja tutaj troszeczkę odwrócę kota ogonem, wybacz, bo bardziej się skupię na jednak samym Hollywood Designer, bo nawet jesteśmy teraz po aktualizacji tego programu, tu mam nadzieję, że rozwiniesz temat. Czytałem twój artykuł, żeby nie było, że nie jestem na topie. Fenomenalny w ogóle program, nie? No, że ciągle rozwijany. Z tych twoich gierek to jedyne, co mnie za serce tam chwyciło, że mimo, że oklepane powiedzmy gatunki i tak dalej, no to jednak te amigowe klimaty tam były, nie? Że połącz Alien Bread z Alien Breadem, połącz Superfroga z Superfrogiem i tak dalej. No to jakby ta kosmetyka w sumie, bo tu się mechanika nie zmieniła, tylko kosmetyka, ale dawała ten taki fajny feeling. Ale znowu wrócę do samego programu, na którym to robiłeś. Tu chyba tobie oddaję głos. Powiedz, jakie tam poprawki, jakie co. Zapraszamy też do artykułu mojego przyjaciela. Ja myślę, że właśnie podlinkujemy artykuł i tam po prostu zapoznacie się z jakimiś najważniejszymi nowościami, które zostały wprowadzone w 7. wersji, bo to, co widzieliście, tam jakieś moje klikanie, tam ten kamień, papier, nożyce, to jeszcze było robione na wersji 6, bo jak mówię, ten film był nagrywany gdzieś w marcu i sobie czekał na taki czas jak dziś. Ja tylko dodam, bo kiedyś też zakomenciłeś jeszcze w zasadzie przy okazji pierwszej części, że tu mechanika jest podobna, że gry logiczne i tak dalej. Tak, wiem o co ci chodzi. Że gdzieś mnie tam zmobilizowałeś i teraz jak wyszedł ten konkurs, został ogłoszony kilka dni temu Amiga Game Jam i motyw przewodni jest druga część gry na Amigę, jakby, która nie wyszła na Amigę, a wyszła pierwsza część. Skomplikowało mi to trochę koncepcję, bo chciałem zrobić grę właśnie wbrew tym wszystkim, które zrobiłem dotychczas, które mogą się z pozoru wydawać na jedno kopyto, chociaż takie nie są. Chciałem zrobić właśnie konwersję gry z automatów, ale znalazłem jedną grę, która była i na automatach, i na Amidze i to jest gra typowo zręcznościowa, typowo arcade'owa. Nie będę zdradzał nawet tobie, co to jest, bo nie wiem, czy to w ogóle dokończę. Tu też muszę się wczytać w warunki tego konkursu, bo raczej znając jakby amigowe realia, nie sądzę, żebym znalazł grafika do tej gry i nie wiem, czy mógłbym użyć grafik generowanych przez AI, bo wiem, że są dopuszczalne właśnie kreatory różnych gier, więc nie musi gra być kodowana, właśnie może być też, jak rozumiem, wyklikana w Hollywood, może być zrobiona na NG, więc pytanie, jak tam jest z użyciem grafiki, jeśli jest. Nie obiecuję, bo no, sam widzisz, jak jest z czasem, sam wiesz, kanał AmigaBezŚciemy i mnóstwo innych zajęć pochłaniam bardzo dużo czasu, ale postaram się coś zrobić, a nawet jeśli nie dokończę i nie wyślę tego na Amigę Game Jam, to kiedyś chociaż pokażę tutaj, że da się też robić gry. Zresztą ja też tam pokazałem potem choćby Pac-Mana robionego przez innych ludzi, którzy się bardziej znają ode mnie. To prawda, to było programowane już w Hollywood, nie klikane w designerze, więc jak najbardziej gry dynamiczne też da się robić. No i chyba myślę tyle, bo tutaj już temat został też w jakiś sposób wyczerpany przy pierwszej części. To było takie uzupełnienie i myślę, że zachęcamy ludzi do po prostu oglądania mojego kanału, gdzie są te tutoriale, jak takie gry robić, do przeczytania mojej recenzji na blogu i myślę, że tak bym zakończył tutaj komentarz, chyba że jeszcze chcesz coś dodać. Ale jedno pytanie mam do ciebie o samego Hollywooda, bo on normalnie na twojej Amidze nowej generacji natywnie działa, tam nie ma żadnej emulacji i tak dalej, po prostu natywnie działa. Okej, czyli wykorzystuje moc Amigi nowej generacji. Oczywiście. No i super. No to kurczę. Czapki z głów. Oczywiście może tworzyć też pliki wykonywalne dla Amigi starej generacji, jak i zresztą dla Windowsa i wielu innych rzeczy. Co nieraz no nawet te napisy u nas tam robiłeś właśnie w Hollywoodzie, nie? Tam jak mieliśmy ten odcinek Tu, z wiadomościami. Tego odcinka powiedzmy jakaś tam czołóweczka, którą zobaczycie, to też oczywiście nie w całości, ale pewne elementy były też robione w Hollywood.
No to co? Chyba mamy wszystko. A za dziś dziękujemy i trzymajcie się. Cześć. Hejka.